w dzisiejszym odcinku. Czasem, gdy chcemy zrobić dobro, czynić dobro, okazuje się, że potrafimy zrobić więcej złego niż... Witam serdecznie w kolejnej podróży, tym razem w podróży sentymentalnej. Do Libanu wróciłem po blisko roku, żeby zrobić to, co od dłuższego czasu bardzo mocno wewnętrznie czuję, co wręcz wołało do mnie i mówiło: Darek, jedź poznać prawdę. Przyznam, że chciałem to zrobić przez prawie cały czas, kiedy wędrowałem z Habi po szlaku libańskim, no ale później lawina pomocy, jaka popłynęła w naszą stronę, sprawiła, że porzuciłem ten pomysł. Po prostu o tym zapomniałem, ale teraz to do mnie przyszło znowu i jestem tutaj, gdzie to wszystko się zaczęło i być może powinno się tutaj zakończyć, bo obserwując Habi każdego dnia nie do końca jestem pewny, że to był bezdomny pies i zachowanie wskazuje na to, że mogła mieć właścicieli. No i dla spokoju sumienia muszę się tego dowiedzieć, bo być może jest tutaj gdzieś dom, są ludzie, jej rodzina, którzy nie wiedzą, co się z nią stało, którzy tęsknią, więc muszę się tego dowiedzieć. Ale zacznę od krótkiej wycieczki po wsi Andet, gdzie zacząłem szlak libański. No i zobaczę, co tutaj jest ciekawego, a później wrócę na fragment LMT i szlakiem powędruję w miejsce, gdzie spotkałem Habi. No i popytam, być może się czegoś dowiem. W północnym Libanie, w sercu malowniczych gór Akkar, leży mała, spokojna wieś o nazwie Andaget. To wieś położona około 140 km na północ od Bejrutu i blisko granicy z Syrią. Miejscowość oferuje nie tylko piękne krajobrazy, ale i bogatą historię, która sięga daleko w przeszłość. Andaget znajduje się w pobliżu pięknej i malowniczej doliny Wadi Odin, dodając jeszcze więcej uroku temu miejscu. Informacji o Andaget nie znalazłem wiele. Na pierwszy rzut oka to po prostu wieś, jakich wiele w Libanie. Udało mi się ustalić tylko kilka faktów, które w pewien sposób mogą opisać wieś, w której mieszkała Habi. Największym problemem okazała się dla mnie poprawna wymowa nazwy tej miejscowości. Libańczycy w bardzo różny sposób nazywają tą wieś. W Bejrucie mówią And-et, ale mogłem spotkać się również z wymową Andakit, Andget, Andagat, Andagach czy Andagat. W dalszej części filmu będę używał nazwy Andaget. Dokładne dane dotyczące liczby mieszkańców Andaget są trudne do ustalenia. Według różnych źródeł mieszka tu między 3 a 4700 mieszkańców, choć sporo z nich przybywa tu sezonowo. Ludzie zajmują się tu głównie rolnictwem, choć spora część z nich służy również w libańskiej armii. Andaget jest znana z produkcji oliwy z oliwek, co jest ważnym elementem lokalnej gospodarki. Większość mieszkańców to chrześcijanie wyznania maronickiego. W wiosce znajduje się aż 6 kościołów, które są centralnym punktem życia duchowego i społecznego. Może to też świadczyć o długiej tradycji religijnej tego miejsca.
XIX i na początku XX wieku Andaget była jednym z centrów libańskiego przemysłu jedwabniczego, który stanowił aż 80% gospodarki kraju. Wioska była miejscem wielu fabryk jedwabiu, które odgrywały kluczową rolę w lokalnej ekonomii. Produkcja jedwabiu była nie tylko źródłem dochodów, ale też siłą napędową zmian społecznych, dając zatrudnienie wielu mieszkańcom, w tym kobietom, które odegrały kluczową rolę w delikatnym procesie produkcji. Po upadku przemysłu jedwabniczego rolnictwo stało się głównym źródłem dochodu dla mieszkańców Andaget. Dzięki urodzajnym glebom i sprzyjającemu klimatowi wieś jest znana z różnorodnych upraw rolnych, w tym oliwek, winorośli i drzew owocowych. Począwszy od lat 40. XX wieku przemysł jedwabniczy w Libanie zaczął podupadać. Wzrost importu jedwabiu z Dalekiego Wschodu i wybuch wojny domowej w 1975 roku spowodowały zamknięcie fabryk, a wielu ich właścicieli wyemigrowało. Dziś wielu dawnych mieszkańców Andaget żyje za granicą, jednak wieś wciąż tętni życiem dzięki tym, którzy tu zostali. Ruiny dawnych fabryk jedwabiu w Andaget są cichymi świadkami tej bogatej historii. Pośród górskich ścieżek, ukryte za starymi drzewami, pozostałości tych budynków przypominają odwiedzającym o złotych czasach libańskiego jedwabiu. Andaget to również miejsce, gdzie rozpoczyna się słynny szlak Lebanon Mountain Trail, prowadzący przez najpiękniejsze zakątki libańskich gór. Sama wieś jest skupiona przy głównej ulicy. Jest tu niewielkie centrum z kilkoma sklepami oraz kawiarnią. Nie brakuje również hotelu dla przybywających gości, klubu fitness oraz boiska sportowego. Wieś oferuje wszystko, co potrzebne do życia. Poza sklepami jest tu również apteka, kilka warsztatów i zakład fryzjerski. Reszta wsi to kilka ulic, przy których stoją domy pokryte tradycyjną czerwoną dachówką, która nadaje całości niezwykłego klimatu. Andaget z jej pięknem natury, silną społecznością maronicką i bogatą przeszłością jest nie tylko miejscem spokoju, ale także świadectwem niezwykłego dziedzictwa Libanu. Mieszkańcy tej wsi są znani z gościnności i wspaniałego charakteru, co czyni każdą wizytę niezapomnianym przeżyciem. Sam mogłem się o tym przekonać, przechadzając się uliczkami Andaget. Gdy przygotowywałem ujęcia do filmu, zostałem zaproszony na kawę, a w salonie fryzjerskim, który prowadzi mężczyzna o imieniu Milet, zostałem obdarowany bezpłatną usługą strzyżenia. Choć niewiele się tu dzieje, spokój i urok Andaget przyciąga tych, którzy pragną uciec od zgiełku miasta. Dla mnie Andaget stało się miejscem szczególnym. To tutaj rozpocząłem swoją przygodę z przejściem szlaku Lebanon Mountain Trail i to właśnie tu spotkałem Habi, która przypomina mi o Libanie każdego dnia. Miło jest być ponownie w miejscu, gdzie nasza historia się rozpoczęła. Bardzo przyjemna wioska, taka spokojna, życie toczy się tutaj leniwie. Wypiłem kawkę, popytałem już ludzi, nie ukrywam, ale nikt nie wiedział, więc wróciłem na fragment szlaku libańskiego, już tutaj widzę znaki i tutaj gdzieś w tym miejscu mniej więcej, może za kilkadziesiąt metrów spotkałem Habi. Więc jak kogoś tylko spotkam, to popytam. Na razie tutaj po prostu nikogo nie ma. Ale mam nadzieję, że historia się odkryje przed nami za momencik. Marhawa. Welcome.
Sabah al-Khair. Hello. Do you speak English? Yes, I do. I'm looking for information about this dog. Do you know? Yes, it's In this here, house, here. yes? Yes. Okay. Thank you. Shukran. You're Shukran welcome. Kadir. Should I go with you? If you like, translate, please. Okay. Okay. مرحبا. Hi. You want this? Oh, Lucky? Yes, 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 Lucky. Znaleźliśmy dom Habi. Oh, She's fine. yes. هي عايشة معه هلا سافرت معه تقضيها هون على الطريق. هلا؟ ورحنا. اتفضلوا اتفضلوا. يلا اتفضلوا. يلا. تفضلوا تفضلوا. تفضل. كريستيان ريمون. Sabacho. اهلا اهلا. اسمي دارك. أنا من بولندا. اوكي. Okay. تفضلوا تفضلوا. شكرا. ريمون. نعم. يلا تعب. لكي بعدها عايشة. لا يا هلو Hello. هلو تمام. مين؟ ايمن دارك. تشوف انا وين واتساب مثلا. ما يارا فهمي في عنا هيك. هابي. لكي مثلا هول انت بعت لي اياهم. لا ايه فرجي انت يا كريستيان كمان هون. Oh, Habi. هابي ايه. This is the same bridge. Yes. حبيبتي. I'm going to. The first try. يلا لكوكا يلا. يلا يا بطلة. برافو. Musiałem wyjść na chwilkę, ochłonąć, bo emocji jest co niemiara. Nie mam jak pozbierać myśli. Jednak przeczucie mnie nie myliło. Czułem, że Habi nie była bezdomnym psem. Okazało się wręcz przeciwnie, że miała tutaj cudowną rodzinę i przepiękny dom. Naprawdę ludzie ją tutaj kochali. Zresztą wszędzie kochają Habi. W Polsce również skradła wiele serc i czuję się i szczęśliwy, i smutny jednocześnie. A chwilami trudno jest mi opanować wzruszenie. Naprawdę to cudowni ludzie i rozmawiamy, wspominamy. Myślę, że jeszcze wiele tutaj chwil i wiele opowieści usłyszę. Mam do nich kontakt, a co zrobimy z Habi, naprawdę nie wiem. Myślę, że teraz jeszcze nie jest czas na to i to pytanie na razie pozostanie bez odpowiedzi, ale dobrze, że wiem, że znam prawdę. Teraz wiedząc to zupełnie inaczej patrzę na całą tą sytuację, na te problemy, które były z Habi w Polsce. Teraz to wszystko ma sens. Myślę, że na pewno natęskni. Poza tym to zachowanie jej w domu okazuje się, że tutaj robiła tak samo. A poza tym okazało się też, że Habi nie ma 4 czy 5 lat, tak jak określili weterynarze. To kilku tak określiło jej wiek. Habi jest tutaj w tym domu ponad 10 lat, czy około 10 lat. Także jest to już pies w słusznym wieku i zmiana, taka potężna zmiana, przeprowadzka, zmiana miejsca, no zupełnie inny kraj, z dala od najbliższych na pewno jest dla niej trudna. Nie wiem co zrobić, naprawdę. W ogóle wspólnie nie wiem co zrobić. W pierwszej wersji powiedzieli,
że Habi powinna zostać ze mną, że zasługuje na to, szczególnie Krystian, który na początku chciał, żeby Habi wróciła tutaj, teraz sam mówi, że powinna zostać ze mną. Ja sam nie wiem. Nie wiem naprawdę, co zrobić, ale myślę, że najbliższy czas pokaże i rozwiązania się pojawią. No a na razie wracam do nich. Marianne będzie zaraz śpiewała piosenkę specjalnie dla Was, dla Habi. No a my dalej będziemy spędzać czas i cieszyć się chwilą. Teraz mam tutaj nową rodzinę. Oni mają rodzinę w Polsce, bo połączyła nas ta kochana psinka. Czasem, gdy chcemy zrobić dobro, czynić dobro, okazuje się, że potrafimy zrobić więcej złego niż... Ale było warto spotkać tą psinę i przeżyć to wszystko. Myślę, że Habi powinna tu wrócić. سألوني الناس عنك يا حبيبي كتبوا المكاتيب وأخدها الهوى بيعز علي يغني يا حبيبي لأول مرة ما منكن سوا سألوني الناس عنك يا حبيبي كتبوا المكاتيب وأخدها الهوى بيعز علي يغني يا حبيبي لأول مرة ما منكن سوا سألوني الناس عنك سألوني قلت لهم راجع وعتلموني سألوني الناس عنك سألوني قلت لهم راجع وعتلموني غمضت عيوني خوفي للناس شوفوك مخبى بعيوني هب الهوى وبكاني الهوى لأول مرة ما منكن سوا سألوني الناس عنك يا حبيبي كتبوا المكاتيب وأخدها الهوى بيعز علي يغني يا حبيبي لأول مرة ما منكن سوا. Kiedy emocje nieco opadły, przyszedł czas na poznanie reszty historii. Dom Ramona, Aline, Ryana, Marianne i Christiana Semaan znajduje się prawie na końcu wsi, tuż przy szlaku Lebanon Mountain Trail przy zejściu do przepięknej Doliny Odin, którą miałem przyjemność wędrować podczas ostatniego pobytu. Ramon wybudował dom sam i muszę przyznać, że zrobił tym na mnie duże wrażenie. Budynek jest naprawdę piękny, jednak piękniejsza jest panująca wewnątrz wspaniała, ciepła i rodzinna atmosfera. Zanim poznałem całą historię, czekało nas jeszcze połączenie wideo z Polską, gdzie Habi, nieświadoma niczego, mogła usłyszeć głosy swoich bliskich. نانيس معلق الواي فاي لاكي علق الواي فاي روق القطن لاكي مش عم تعمل واني لاكي لاكي وحياة الله انه عارفه هالو لاكي لاكي ويني لاكي ويني لاكي ويني يارا لقطيهم تطلع فينا يارا لقطيهم عم خلي يارا تلقطهم لحظه عم يلقطش روق يا شو عم بيلعب في ولد بنت صغيرة في ولد صغير عندي لاكي كيف قعدت رفعت اجريها لاكي جولي في لاكي جولي في لك ابتسامتها يارا لاكي حنيكة تعشو
يا لاكي لك ويني لكي رحتي على بولندا؟ اطلع مالي يا نادلة عندي بك لاكوك بونجور لاكوكي لاكي والله نسيت الدنيا لاكي تعال يا كريستيان لكي يلا لاكي يا الله تبع التليفون خلي بي يحكيها لكوكا لكي ويني لكي ويني هون لكي 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 هون لكي ويني ويني لكي يا عم تعملنا قصة يا عم مش وقتها لاكوكي يا نادلة يلا عم تاكلي اكل طيب خليها تشوفنا مش ما عم بتشوف لا بدها تقش على التليفون لاكي هلو لاكي بونجور لك بونجور لاكي بونجور يا لاكوكا حبيبي حكي خلاص هابي هابونيا يا عان Krystian. Wspomnień było mnóstwo. Razem rozmawialiśmy i oglądaliśmy filmy z naszymi przygodami z przejścia szlaku libańskiego. Było też sporo telefonów od rodziny i znajomych, którzy byli zaskoczeni i poruszeni wydarzeniem. Każdy chciał poznać szczegóły naszej historii. Yes, I love Lebanon. Come to live here. Come to live. Oh, يا ريت. يا ريت بس والله عنك تحكي Alin przygotowała przepyszny obiad, więc kolejny raz mogłem doświadczyć libańskiej gościnności oraz rozkoszować się smakiem przepysznych potraw. Alin naprawdę świetnie gotuje i jest wspaniałą gospodynią. نحن هلا نزلنا بالصحف الامريكانيه هلا عم نصور You have a problem أمانة؟ مبروك ينبح يلا تعال نعمل كوفي كوفي قهوة. قهوة سادة. قهوة سادة. بولند بولندا. Pijąc aromatyczną kawę, wspominaliśmy i dzieliliśmy się historiami o psie, który tak bardzo namieszał w naszych życiach. كنا ننزل على الدكان ونهرب منها تشوفنا بتركض نفس الشيء. She was doing just like that with all of us. When we go to the shop, we trying to hide from her. When she hear our voice, she will start to run. وصلت على بولندا ولادها كمان بهجرة خلص نزوح. She's old now. She's 11 years now. ليكي اخر صفقة لا بس في اسم ميت اخر بطن لو كانوا خلص بعد عندها 6-7 سنين هي ولا. Zaskoczeń było co niemiara. Oprócz tego, że Habi okazała się dużo starszym psem niż myślałem, to okazało się, że była też bardzo kochliwa. W ciągu całego swojego życia dała życie ponad 40 szczeniętom. W każdym miocie rodziła od 6 do 7 małych. Ojcem jej dzieci jest pies o imieniu Cooper, który mieszka po sąsiedzku. Miałem też okazję poznać inne psy, z którymi Habi spędzała czas. Nie ze wszystkimi jednak się przyjaźniła.
لا مش هيك كيف اجت. كيف اجت؟ هي كانت على الطريق، قولي له خلقانه على الطريق من كلبة شارع. She was on the road. A random dog on the road. ريمون جابها. كانت صغيرة. هلا Have you had a boyfriend here? Yes. يلا. He is. ايه 100%. يلا بدك انت؟ لا ولا لك يلا غلبتك يلا. يا غلبتك يا. يلا بالفيديو. The owner is Ryan, Christian's cousins. Okay, he is a Labrador boy. He's called Cooper. Cooper. Okay, every 6 months he have babies with Happy. This is not boyfriend, it's her Husband, yeah. But he's not nice. He's a هلا أنا إيش بدنا نحكي كلمة نحن عن You can speak Aline. إيش بدنا Arabic. نحكي؟ Speak about who is بلت lucky. عنا 10 سنين اجت هيك صغيرة تنفرجيها للولاد حتى ما يضلوا يخافوا، وخليناها 10 سنين عنا تنام معنا وتاكل معنا وحبيناها وتعلقنا فيها، وهلا راحت لعندك هي بإيد أمينة. نحن كتير مبسوطين إنه هي عندك. أنا أطلع فيه. Thank you. Thank you. صح. فسري ليش قلت أنا؟ Aline said that Lucky, they had Lucky ما بدي أطلع فيه they had Lucky 10 years ago. They were afraid from dogs. Christian and Marianne have a phobia from dogs also. So when Lucky came, they are familiar with dogs. And شو قلتي بعد؟ وتخطيت إلي تخطيت الفوبيا. She doesn't have phobia anymore. كتير تعذبنا بس كنا نحبها. They were facing a lot of problems with Lucky always getting pregnant, giving birth. But she's now safe in nice hands with you. وحسينا إنه هي مش ميتة. Okay, they always felt that Lucky is not dead. She's alive but somewhere. هي تحس على طول انه هي جديدة عندها. Mom's got feeling. كيف اجيت لهون ايمت؟ وانا رحت دورت عليها. لا مش هيك كيف اجت. كيف اجت؟ هي كانت على الطريق، قولي له خلقانه على الطريق من كلبة شارع. She was on the road. A random dog on the road. ريمون جابها. كانت صغيرة. هي كانت كلبة صغيرة على الطريق قدام محل هي بيطعموها تبع المحل. باتيسري. قلت لكم ما بدكم اياها، قالوا لي لا انت تليفونات ببيع تليفونات. قال ما بدنا اياها، حملتها وجبتها للاولاد لحتى يتفرجوا عليها. وبقيت عندنا 10 سنين. على وقت اللي ضاعت زعلنا كثير. برمت عليها كثير انا. برمت عليها هون بالضيعه بالجنينات بالهيدا ما لقيتها. Ramon is saying that 10 years ago he found Happy on the road. So it was so little, and he bring home this little dog. Just the kids they will be happy, and it will stay 10 years. Yeah. And then Lucky get lost. She followed someone unknown. فكر انه هي ماتت. قالت له لكن قولي له بس انا كثير كنسته مستحته جوا. But Aline is always not happy because she always have to clean. And Lucky is always messy. تهتم فيها كل شيء تهتم فيها. My love. She used to wake up. She used to wake up at 3 a.m. So Cooper don't come to Lucky when she have her period, so she doesn't get pregnant. Sorry for the details, but yes. تلاقوا انك انت تقومي 3 وجه الضوء كرمال ما يجي كوبر عليها. Because she won't let her to come in the house. So Cooper will came to her and she will got pregnant. يعني لا قضاء وقدر. When we put her here on the sofa, she will start to break everything. So she want to go outside. خلي صور الشبك المغزو. Look, she break the window also. Yes, I know that. بيعرف. Look. Happy. كانوا عم يحكي على شيء بس فيها تفتلي الباب عفي. بتعرفي كم ولد جايبه تقريبا؟ لحظة من هداك الأسود مرتين
5 6 11 11 رجع About 20 or كوبر Yes. Oh my god. She's so قولي له كل بطن 8 مش 11 every time above 8. شي 40 ولد 40. You had the best decision to remove. ليكي قولي له قلت طنط ألين تنظيف وشاطف تنظيف Aline always have a headache because she have to clean after Lucky and keep Cooper there, so he won't come. وقولي له كنت كمان نظف البيبيات بالوايبس She cleaned the babies also. My dog can't have children. We don't know why. When she have her period, I let her outside. So please, I guess she have a problem. Please. She have a problem. Aline get always to me. Why Lassie can't have children? أنا أحملها عامل له إنه ألين عم كانت تسمعني حكي إنه الولاد تبعك ما بتجيب ولاد اللي عندك. كوبر. I am your father-in-law. Scott. تعال خد تعال شوف لكي هون تعال قولي له ما في احلى من ولا كل ذاتي Here is Blackie, yes? يس You are a friend يس of Lucky, eh? قولي انه كانت تخوف كثير بتخوف لانه بيضربوه She got fear because she always got Javi jest w Polsce, no? Lassie, why Lucky? Lucky! Lassie ايوه كان عندها تخت. she had a mini bed here هون لا used to sleep on Była też okazja do zobaczenia miejsc, w których Habi spędzała czas na zewnątrz. Jej rodzina wciąż przechowuje pamiątki po niej. Jest tu jeszcze posłanie, na którym da się zauważyć jej sierść. Jak się dowiedziałem, Habi prowadziła raczej nocny tryb życia. W dzień lubiła spać, za to w nocy uaktywniała się i szczekaniem umilała domownikom noc. Pod nieobecność gospodarzy Habi musiała zostawać w domu, ale żeby nie uciekała, zdarzało się, że była przypinana do łańcucha. Ramon pokazał mi resztę pamiątek oraz miejsce, w którym pies najczęściej spał. Natomiast Aline wskazała miejsce, w którym Habi rodziła i opiekowała się swoimi dziećmi. she used to sleep here Ah. on this انا كنت حط له اياها قبل يا عمي هي نفختها هيك هاي بعرفها When Lucky his Pregnant, yes? Ah. is baby Cała okolica świętuje tutaj tą informację, że Habi, a w zasadzie dla nich Lucky żyje. No jest wydarzenie, naprawdę. Teraz idziemy odwiedzić sąsiadów i poznać kolejne historie o Habi. Marhaba, hi. كيفك تمام. Cześć, mam na imię Rita. Co mogę powiedzieć? Kochaliśmy ją. Choć była niesforna, gryzła inne psy, ganiała koty, to była lubiana w okolicy. Często rodziła szczenięta, troszczyliśmy się o nią, karmiliśmy. Niekiedy przygotowaliśmy miejsce do spania dla niej. Lucky była moją przyjaciółką, choć mojego psa nie lubiła i potrafiła często mocno go pogryźć. Nagle zniknęła, nie wiedzieliśmy gdzie jest.
Szukaliśmy jej wszędzie i po tygodniu lub 2 uznaliśmy, że albo zmarła, albo się zgubiła i nie mogła wrócić. Później, gdy rozmawiałam z sąsiadem, dowiedziałem się, że się odnalazła. Cieszymy się więc, że jest w dobrych rękach i że jest szczęśliwa. Tarek zaopiekował się nią, ale również stał się naszym przyjacielem. Cieszymy się, że nas odwiedził. Tak wygląda historia z tym psem. Chciałabym, żeby każdy miał takie dobre serce dla psów, bo w Libanie nie zawsze tak jest. Okay, hello, I am Nagam, a Lebanese girl living in Andaket village. I live in this neighborhood called the Sattouf neighborhood, where a hubby or lucky... Jestem libańską dziewczyną mieszkającą w wiosce Andaket. Mieszkam w tej dzielnicy zwanej Sattouf, gdzie Habi lub Laki mieszkała w domu rodziny Seman. Laki była psem z naszej okolicy. Była jednym z najlepszych, najbardziej lojalnych i najzabawniejszych psów tutaj. Co 6 miesięcy Laki zachodziła w ciążę i miała powyżej 6 szczeniaków. Dbała o nie, a wszystkie dzieci z sąsiedztwa przychodziły i bawiły się z nią i jej szczeniakami. Była bardzo słodka dla swoich dzieci, ale zawsze musieliśmy się ich pozbywać, bo było ich za dużo. Laki była bardzo lojalna, a kiedy ktoś przychodził do rodziny Seman, zaczynała ich chronić i miała wielu przyjaciół, takich jak mój pies, który już widziałeś, Leslie. Chcemy powiedzieć Habi, że bardzo za nią tęsknimy i mamy nadzieję, że pewnego dnia się zobaczymy. That you saw already last year. We want to say to Abby that we miss you so much and hope to see you one day. Oj, piękne miejsce, piękni ludzie. Kolejny dzień spędzam tutaj w wiosce Andget i szczerze mówiąc będzie mi ciężko wyjechać, no ale też tęsknię za Habi i będę musiał jej to wszystko przekazać, opowiedzieć i pokazać, a ludzie tutaj są naprawdę cudowni i pamięć o Habi jest tutaj ciągle żywa. Wszyscy ją znają, poznają tutaj chyba wszystkich sąsiadów, więc jest naprawdę cudownie. Idziemy dalej w gości, także no, dzieje się tutaj cały czas coś, także jest naprawdę fantastycznie. Odwiedziliśmy też Georgette, która opowiedziała mi nie tylko o Habi, ale również o wsi Andaget i okolicy. Jest wiele rzeczy, które wyróżniają tę wioskę, w tym jej piękny klimat i położenie z dala od zgiełku miasta. W pobliżu jest dużo zabytków z dawnych czasów. W miejscowości Mersaba znaleziono wiele pięknych zabytków. Nie wiem, czy widziałeś je na YouTube. Zabytki rzymskie, stare prasy do oliwek, pamiątki po ludziach, którzy kiedyś zamieszkiwali tę wioskę. Były tu również fabryki jedwabiu, szczególnie w starych i zapomnianych częściach wsi. Fabryki jedwabiu były bardzo piękne. O wielu miejscach niestety pomału zapominamy. Chciałam to powiedzieć o mojej wiosce, bo bardzo ją kocham. رومانية آثار فيهم كمان معاصر زيتون قديمة آثار لناس كانوا من قبل يستعملوا ضياء كمان كان فيها معامل للحرير بالحارة الغربية كمان في معمل حرير كتير حلو. Jeśli chodzi o Laki, to była bardzo uroczym psem. Często biegała z dziećmi, szczególnie gdy bawiły się na podwórku, biegała i bawiła się z nimi. Biegała nawet tutaj za naszym domem, gdy szliśmy do fitness klubu, szła za nami, a później czekała na nas przed drzwiami, aż skończymy. Potem wracała z nami do domu. Przychodziła też do mnie, gdy robiłam grilla. Zawsze dawałam jej coś do jedzenia. Była urocza i bardzo inteligentna. وبس نخلص كانت ترجع معنا لهون كمان كانت تجي لعندي لهون وانا حاطه باربيكيو هون طعميه لحمه او شيء شو ما عندي طعميه كانت كتير مهضومه وذكيه وهذا هو اللي فيني خبرك اياه عنها.
Kolejny dzień znowu przyniósł wspaniałe chwile i kolejne informacje na temat Habi. Powoli wszystko stawało się dla mnie oczywiste. Dzięki rodzinie Seman zacząłem rozumieć zachowanie Habi. Problemy z jej adaptacją w Polsce wynikały po prostu z jej przyzwyczajeń i nawyków. Tu również nie chciała zbyt długo przebywać w pomieszczeniach i sprawiała swoim właścicielom sporo problemów. Pogryzione dywany i zniszczone drzwi wcale mnie nie dziwiły. لك صوت بأجنبي وبحبوا لها لندن يا بيه لكي لندن مصور البطاطس كمان بطاطس طولي عاري Andaget odwiedziłem w okresie Wielkiego Postu. Miałem więc okazję spróbować wielkopostnych potraw, które w wykonaniu Alin smakowały naprawdę wybornie. Wróćmy jednak do historii Habi i poznajmy lepiej jej wspaniałą rodzinę. جيب الصورة خلي صورك على الصورة انت جيب الصورة حتى شكلي بقولك مرة كريستيانو كريستيانو انت تروح لهون تروحي صوري جيبها خلي صورك خلص قرب مسائك عنا W tych miejscowościach jest więcej kościołów niż meczetów. لك وين هون تحت اللي فاضي هون على النار انا وكريستيانو خلص ما هي بتعرفيها بتحب الدواوين ما كنت تلحق انا وياه بالطوافين لانه على ولا كريستيان لك انا اللي معوده تمشي كنت تخافي بس لو انا لك معوده كنت 100% انا اول مره طلعت هي بتشمشم A później takim naprawdę ostrym zejściem zeszliśmy na رافي شاف ازاي سؤال رافي شاف ازاي سؤال قال لي جاي تقول ده szliśmy po zmroku. جيب فنجان بيض باخد طبق التهاب الذهبت لانك حممت Jest nieczynny. Więc zacząłem dzwonić. كنت عم بقول انا لكي جاي صحتك No, Krystian jest piłkarzem i ma swój kanał na YouTubie, nie? A YouTuber, يس يس يا ليك وخلي الميداليات Aj, medale są. هيدي الأوضة لها أثر ولها أهمية قبل كيك هتنسى الأهمية لا Jest sypialnia Krystiana i zdjęcie z Habi.
تعمل لاعبين. I ten obrazek, który namalował. قولي له لانه هو لاعب Pięknie. مش اسمه بفرق. كاتب اسمه غلط. يوم عيدتها. اكيد. عم يقول لك انت رسمتها؟ يس بالضبط يعني. هي كانت صغيرة. She were young. صغيرة. وصارت تتعود، ها وقفت على الباب And ها. she stay ما بيأثر. in front of the door and start barking. يعني واحد عم يعيط لك انه جاي حدا ياكله. She was calling him that she's in danger. كان واقف هونيك الديب. The animal who used to eat animals was standing there. تيجي ياكلها. He was attacking her, so she barked to call them for help. It was a wolf or... It's called hyena. كان hyena, wow! كان جاي يعملها كفتة. He was about to eat her. مرة إذا توني شو الوضع؟ أفلندا. واو واو واو. كيف كوبر نوع أنا كوبر ممنوع يجيب بيبي. When he spent 16 days in the hospital, she stayed standing and waiting for him. ما كانت تتعود مع انه هي كانت على طول بتتعود. And she didn't bark. She used to always bark, stay barking, but when he was doing his operation, and she didn't eat, she stopped eating. حبيب. دي حبيبتك. حبيبتك. إنه أنا ربيع. فيسبوك إنستا بننزلها مع الفوتو. قولي له بالرحلة معه يعني ادفنتشر معك، قولي له لكي معك بال 26 نهار. يعني ادفنتشر تريب ادفنتشر مغامرة. قال لي نو عملنا بليز نو. انت جميلة. جميلة Aline is trying to write Lucky story in Arabic. Your story with Lucky. ايه وشو اسمه بدنا نحطها فيسبوك وانستا. She wanted to share it on Facebook and Instagram. Oh my god. Disaster. لا. هلا جاية لكن You looks natural. Yes. وخبري أول ما أجت عن هالخبرية تاعت ريان بشرف. Aline is telling me to tell you a story when Lucky came here. Okay. شو كان اسمها؟ Lucky. لا قبل ما Lucky. Lucky. We thought that Lucky is a boy. So we told him come here boy, go there boy. And suddenly Aline's brother is a priest. Okay, he came to visit her each month. So when he came, he said to Ryan, why are you calling her like a boy? She's a girl. And he checked there and he discovered that Lucky is a girl. Then Ryan was a little boy. He started to cry and cry and cry because Lucky is a girl, not a boy. وبده كبه. He want to take her away. But now he is big. صار يبكي معرفاته. But when we remember this story, we used to get love. انك حكيت من الساعة 7. شيء لها أساس. Aline talked to me on 7 a.m. She told me Lucky have a new life. لكن قولي له انه هلا انا وعيت على القصه مضبوط وحاسه حالي مثل الحزينه انه كيف لكي. Aline today she discovered and back to reality that Lucky is gone and because it's unbelievable. ما يعني قولي له قصه ما بتتصدق. Unbelievable story. قولي له كمان هي كتير دراما. And Aline is a drama queen also. Na zakończenie mojej wizyty Aline napisała historię Habi, która z górskiej libańskiej wioski po wielu perypetiach i przygodach trafiła finalnie do nowego domu w Polsce. على حافة الطريق لتلتقي برجل محب طيب ينقلها إلى بيته لتعيش مع أطفاله الثلاثة في بلدة في شمال عكار تدعى عنضقت. To historia o psie, którego 11 lat temu znalazł na drodze mężczyzna o imieniu Ramon, który zabrał ją do swojego domu. Tam żyła z jego żoną i trójką dzieci, otoczona dobrocią i miłością.
Nazwali ją Laki. Była kochana przez tych ludzi oraz ich sąsiadów. Po wielu latach spotkała nieznajomego mężczyznę, który miał w sobie dużo dobroci i miłości. Miał na imię Darek i przybył do Libanu z Polski, aby podczas pieszej wędrówki poznać kulturę i góry Libanu. Laki postanowiła dołączyć do wyprawy, więc powędrowali razem. Szli razem przez 26 dni, przeżywając wiele przygód i odwiedzając piękne miejsca. Laki wiernie podążała za mężczyzną z Polski i razem zmagali się ze zmęczeniem, niesprzyjającą pogodą i wieloma trudnościami. Kiedy odkryli wszystkie regiony Libanu, wyprawa dobiegła końca i nadszedł czas powrotu Darka do ojczyzny i rodziny. Darek nie mógł zostawić Laki, którą nazwał Habi. Nie wiedział nic o jej właścicielach. Myślał, że się zgubiła lub była bezpańskim psem. Los chciał, aby dobrzy ludzie pomogli mu zabrać ją do Polski. Darek miał w sobie dużo miłości i cech człowieczeństwa, więc poświęcił wszystko, aby zabrać swoją wierną towarzyszkę, która przeżyła z nim dużo pięknych chwil, ale też pokonała wiele trudności. Polecieli samolotem do ojczyzny Darka i nowego domu Laki, aby być razem już do końca. Jednak napotkali wiele trudności. Laki przybyła tu po to, aby zmienić jego styl życia, sprawić, żeby Darek zamieszkał w domu na wsi. Darek wraz ze swoją mamą nie mogli spać z powodu jęku i płaczu Habi, która chciała wrócić do swojej rodziny. Do ludzi, którzy tak bardzo ją kochali i troszczyli się o nią przez 10 ostatnich lat. Darek wraz z mamą sprzedali mieszkanie i kupili dom na wsi, żeby Laki mogła żyć blisko natury. Darek zmagał się sam ze sobą, niepokoił się o psa i chciał, żeby ta historia miała szczęśliwe zakończenie. Po niespełna roku po wyjeździe z Libanu, Darek postanowił wrócić i poszukać rodziny Laki. 12 lutego 2024 roku zapukał do drzwi domu, gdzie ku jego zaskoczeniu mieszkała rodzina Laki. Historia pomału dobiegała końca, ale Darek myślał, że ta rodzina będzie miała do niego pretensje za to, że zabrał im Laki. Jednak w tych ludziach, podobnie jak w nim, biły czyste i pełne dobroci serca. Stał się więc członkiem ich rodziny, a Laki połączyła nie tylko ich, ale również 2 kraje, Liban i Polskę. Spędzili razem 3 dni, dużo rozmawiając i dzieląc się historiami o psie, który tak zmienił życie ich wszystkich. Życie i Laki napisało piękną historię pod tytułem Z Libanu do Polski. Podróż, która zmieniła los. Dziękujemy Laki, Habi. Dziękujemy Wam. وإعلانها تحت عنوان من لبنان إلى بولندا رحلة تغير القدر. Thank you. Lucky and Habi. شو رأيكم؟ No i czas zakończyć moją wizytę w domu Habi, u jej rodziny, która teraz stała się moją rodziną. Przyznam się, że mógłbym tutaj zostać z nimi już na zawsze, bo naprawdę są cudownymi ludźmi. No ale czas się rozstać i wrócić do psa. Póki co ustaliliśmy, że Habi zostanie w Polsce i można by było powiedzieć, że tak kończy się historia psa o imieniu Laki, a teraz Habi. Ale mam wrażenie, że ta historia będzie trwała jeszcze długo. Mam nadzieję, że rodzina Habi odwiedzi ją w Polsce. Zapraszam ich serdecznie. Teraz mam 2 domy, 2 rodziny i naprawdę cieszę się, że dzięki temu psu przeżyłem tak wspaniałe chwile i mogłem poznać tak cudownych ludzi. Shukran katir. Shukran katir. Thank you. You're welcome. I invite you to Poland and my home is your home. شكرا كثير. يعزمكم على بولندا، بيتكم هو بيتكم. إن شاء الله إن شاء الله. Thank you for your immunity. شكرا. Thank you, thank you, thank you. أوكي يلا أوكي. باي دار. باي. باي. باي 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 باي. Thank you. Goodbye goodbye. Habi, wracam do ciebie. Bye Habi, I love you and I miss you. Min szufak fi Bolanda. Allah rad. Ma salama. Inshallah. Inshallah.
رجعين يا هوا رجعين يا زهرة البساتين رجعين يا هوا على دار الهوى على نار الهوى رجعين رجعين يا هوا رجعين يا زهرة المساكين رجعين يا هوا على نار الهوى على دار الهوى رجعين من ودع الزمان من روح لزمان إنسان على أرض النسيان من ودع زمان من روح لزمان إنسان على أرض النسيان منقول رايحين منكن راجعين على دار الحب ومش عارفين منقول رايحين منكن راجعين على دار الحب ومش عارفين راجعين يا هوا على نار الهوى على دار الهوى راجعين راجعين يا هوا راجعين يا زهرة المساكين راجعين يا هوا على نار الهوى على دار الهوى راجعين